Dzień dobry, siema. Bartek z tej strony. Poznajecie z zeszłego tygodnia? Nie odpuściła ta grzałka. Były takie podpowiedzi, tam Formbi chyba w komentarzach pisał, że to musi być bardzo zażelaziona woda, skoro takie rude cuda z tej grzałki płynęły. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to cofnijcie się o tydzień do Bez Dubli numer 43 bodajże i tam poznacie historię próby uratowania tej grzałki. W dużym skrócie, dla tych, którzy nie widzieli, Express Jura przestał pobierać wodę. Robiliśmy tutaj, jak widać, to jest pobojowisko, robiliśmy tutaj testy, próby diagnostycznie. Doszliśmy do tego, że ta grzałka nie ma przelotu. Jest po prostu zakitowana na amen kamulcem i wszelkie próby tutaj pompowania w nią odkamieniacza gorącego nie przyniosły efektu, więc słuchajcie, lecimy z tematem. Wymieniamy grzałkę. Ona już i tak dostała przy tym czyszczeniu tak, że przy tej próbie udrożnienia, że ja i tak bym jej nie proponował już klientowi. Klient zaakceptował koszty i w związku z tym no co, lecimy z tematem. Trzeba włożyć nową grzałkę, trzeba to wszystko pospinać. W dzisiejszym filmie chcę wam pokazać, że po wymianie grzałki ten Express, mam nadzieję oczywiście, ruszy. No bo on wymaga również przeglądu, wymiany wszystkich uszczelek, ale to już tyle razy było na filmach, że słuchajcie, nie ma sensu tego powtarzać, pokazywać. Każdy wężyk trzeba odpiąć, w każdym wężyku trzeba wymienić uszczelkę. A troszeczkę z tą grzałką zejdzie, chociaż zobaczymy. Ależ to jest zapakowane, ale ja zawsze powtarzam, słuchajcie, lepiej zapakować coś porządnie, niż zapakować to źle, żeby przyszło uszkodzone. Zdarza się, bardzo rzadko, ale zdarza się, że przyjdzie uszkodzona część. Akurat mój dostawca nie robi raczej większych problemów, oni mają bardzo. Też się dowiedziałem przy okazji jakiegoś, nie brakowało chyba czegoś, mają zautomatyzowaną linię pakującą, wszystko jest nagrane, więc działają sprawnie. Grzała. Czekajcie, pozbędę się tych papierzysk do kosza. No i co my tu mamy? To nie jest oryginał, słuchajcie. Nie dostałem nigdzie oryginału. Natomiast to jest zamiennik. Chociaż on ma dokładnie te same oznaczenia co oryginał, więc być może tu też jest zamiennik. No grzałka, słuchajcie. Kawał grzały. Tym się nie przejmujcie, to sobie tak śniedzieje od przechowywania. Grzałka do Jury. Jura jeszcze nie powiedziałem, bo nie wszyscy widzieli poprzedni film. Jura F9. Fajny sprzęt. No ale powtarzam, w Jurach jest taki system, w nowych chyba też, że jeśli używacie filtrów, to te ekspresy w ogóle nie wołają o odkamienianie. Ja uważam, że to jest błąd, bo nie znam filtra, poprawcie mnie jeśli się mylę, który w 100% zatrzymuje osady, więc chociaż raz na jakiś czas, tak jak sobie ustawicie w wielu ekspresach na minimalną twardość wody, raz na jakiś czas, moim zdaniem ten ekspres powinien zawołać o odkamienianie. Słuchajcie, bierzemy się. Trzeba tą grzałkę oskurować, nazwijmy to brzydko, czyli potrzebujemy torksika, czujnik NTC. W Jurach są specyficzne, takie niepozorne. Taka sugestia, nie powiem wam oczywiście dlaczego, bo to tajemnica. Zwracajcie uwagę na kolor tych przewodów. To taki protip. Jak wymieniacie w Jurach, zwracajcie uwagę na kolor przewodów. Ten tutaj aktualnie zielony. Uziemienie, bo musi być w grzałce element grzewczy wysokiej mocy 230 V. Czy jest napisane, ile ta grzałka ma watów? 1250 watów? Nie, przepraszam, 230 V macie tu napisane, zobaczcie. 203 już wyoszczam. Słabo to widać, 230 V, 1400 watów. No jest czym grzać, nie? Ekspres, czy jest data gdzieś na tym ekspresie? Sprawdzaliśmy, on ma chyba 15 lat, bo mam wypięty przepływomierz. Jeśli jest oryginalny, 26 sierpnia 2009 roku, 15 lat. Zacny wiek, małoletni ekspres. To mamy odpięte uziemienie, które idzie bezpośrednio do elektrozaworu. Niech on sobie tu wisi. Teraz słuchajcie, wypinamy no zasilanie grzałki, tak? Właściwie jeszcze odkręćmy termiki. Odkręćmy zabezpieczenia termiczne. One działają, ta grzałka grzeje. Pytacie często, jak wygląda zabezpieczenie termiczne w Jurze. To są takie termiki w osłonce silikonowej, no żeby one nie przewodziły, żeby nie robiły zwarcia z grzałką, tak? Bo przez nie płynie. Co płynie? No 230. Już się gdzieś spierdzieliła blaszka.
ale odnaleziona, zaginiona w akcji, to od razu zdejmijmy tą. No tak, tamta spadła, a ta nie chce zejść. O, mamy to. Tak naprawdę można je zamienić miejscami, chociaż przewody pewnie nie sięgną, więc na ten moment mamy to. Odpinamy końcówki. Może się polać trochę wody, więc podłożę, słuchajcie, ręcznika. Co prawda tu się nie ma na co lać, ale zawsze im bardziej sucho, tym lepiej. Pod tą końcówkę. No i co, wyciągamy tą końcówkę. Można sobie ją złapać. O, jeszcze siedzi ciśnienie, nie wiem czy słyszycie. Jeszcze tam siedziało ciśnienie, czyli dobrze wszystko trzyma. O, mamy wyjętą końcówkę. Niech ona sobie też gdzieś tu leży. I tak naprawdę zostały nam podpięte tylko przewody zasilające, więc wykręćmy tą grzałkę. Grubszy torks. Grubszy torks. Już jest to fajnie, słuchajcie, zorganizowane, bo no wszystko jest na wierzchu, wszystko jest ładnie poukładane. Więc o, tu macie gwint, ona się na tym trzyma. No i teraz trzeba odpiąć zasilanie. Jedno, drugie. Mamy to. Grzałka szła tak, niech ona sobie tu stoi. Wkładamy nową. Wkładamy nową. Bywa, że te zamienniki mają troszeczkę inaczej te otwory, ale tu wygląda wszystko chyba dobrze. No dobra, włóżmy ją, sprawdźmy. No chyba tak najprościej, nie? Chyba tak najprościej. Najlepiej by było w odpowiednią stronę. Czy ja ją będę od razu przyłapywał? A, przyłapmy ją od razu. Czyli pozycjonujemy. Może nie na sztywno, ale żeby nam nie spadła. Jak wam upadnie grzałka, może pęknąć element grzewczy w środku. Lepiej, żeby nie upadała. No bo po co? Właściwie to skręćmy ją na sztywno. No i tu mamy proste zadanie teraz, słuchajcie. Będzie chyba krótki film, chociaż zobaczymy jak to wyjdzie. Ten... To jest w ogóle coś poplątane tak dziwnie. Nie podoba mi się to. Dlaczego to tak teraz się zacięło? Co tu się wydarzyło? Okej, wszystko wiem. Wszystko wiem, sam przyciąłem. Wyciągamy grzałę. Sam się zamotałem. Wyciągamy grzałę. Ja bym w ogóle wyplótł ten przewód stąd, bo on tylko tu przeszkadza. I wkładamy z powrotem. O, od razu lepiej. Stara Jura, dobra Jura. Powiem wam, kawał maszyny, naprawdę. No i teraz mamy tak, to sobie jeszcze wyplećmy, te przewody poukładamy później. Powiedzmy, że mamy coś takiego. Wciskamy. Zawsze tym, to zwrócę waszą uwagę, tym elementem grzewczym, tym termikiem właściwym, czyli tym takim walcem, który jest w środku, żeby był w miarę na środku. Wjeżdżamy blaszką. Ona ma tu swoje. To było tak czy tak? Dobre pytanie. O, raczej chyba tak. Ma tutaj swoje miejsce. No i trzeba to dokręcić, słuchajcie. Ta blaszka jest dokładnie tylko i wyłącznie po to, żeby to zabezpieczenie termiczne trzymać na miejscu, nie tak jak teraz. No i o to nam chodziło. O taki ekspres walczyliśmy. Na razie niech sobie wisi. Teraz drugi. Ja też to odplączę, bo tu jest wszystko. Wyjmiemy ten ręcznik, bo on jest nam niepotrzebny. No i co teraz? Przypominam nowym widzom, konwencja bez dubli, więc tutaj nie ma żadnego montażu. Ewentualne, słuchajcie, pauzy na wizytę klienta, na telefon. No jestem w godzinach pracy, ale widzicie całą naprawę. Nie ma tu cięć, nie ma tu poprawek, nie ma tu nic. Zobaczymy, jak to pójdzie po raz kolejny, bo to chyba już 44 odcinek. Słuchajcie. No to teraz mamy dolny. No tak, mamy dolny, to dolny idzie tu, powiedzmy. Czyli wciskamy analogicznie. One ciężko wchodzą, ale to o to właśnie chodzi, żeby one tak ciężko wchodziły. Bo to się ma trzymać, to ma dolegać. To ma badać temperaturę grzałki. Gdyby osiągnęła punkt krytyczny, to ma tą grzałkę wyłączyć. Żeby nie zapłonął tutaj
Konar. To jest zabezpieczenie przeciwpożarowe, dokładnie tak. We wszystkich ekspresach, na wszystkich grzałkach występuje. No bo to jest bezpieczeństwo, tak? Także nie kombinujcie, a już broń was, bo widuję takie kwiatki, były już o tym filmy. Nie spinajcie tego na krótko, bo to może doprowadzić do pożaru. Dlatego są dwa, słuchajcie. Podwojone. Jak jedno by nie zadziałało, nie wiem, zespawałoby się. Zdarza się. Rzadko, bardzo rzadko, ale się zdarza. To ma zadziałać drugie. To nie jest bez powodu, że tutaj są dwa te zabezpieczenia. To jest wszystko tutaj, słuchajcie, wszystko tutaj ma swój sens. Dobra, to nam opadło, to nam opadło. To powiedzmy, że ty idziesz tu. No to jak ty idziesz tu, to ten idzie tam. Tylko teraz weź to, człowieku, podepnij. Można było podpiąć. Właściwie mogę sobie wykręcić grzałkę i ułatwić, zamiast bawić się w ginekologa. Dzisiejszy film pod tytułem Jak wymienić grzałkę w biurze. Nic trudnego, słuchajcie. Są trudniejsze tematy w biurach. Pod tytułem bardziej skomplikowane, bardziej rozbudowane modele jury Z9, Z10, których to nie jest takie proste, bo tam jest dużo gęściej, są dwa zawory ceramiczne. No, ten jest dosyć prosty, to jest ekspres o prostej konstrukcji i moim zdaniem to jest jego główna zaleta, bo zawór ceramiczny przy niedbaniu, a niestety zmorą jest niedbanie przez klientów o ekspresy, no jest narażony na cierpienia. Jeśli w zaworze ceramicznym trze kamień, tam się kręcą takie kółka ceramiczne, ustawiając odpowiednio przepływ wody, no to on niszczy ten ekspres. I taki zawór ceramiczny uszkodzony kosztuje spore pieniądze, bo to już są setki złotych, bliżej 1000, słuchajcie. To jak już mam to wyjęte, to sobie od razu wypniemy. Tą końcówkę. One wszystkie idą tutaj uszczelki do wymiany, ale chcę przede wszystkim uruchomić ten ekspres. Taki jest zamysł. Bo tam widziałem, któryś z was w komentarzach narzekał, że niedokończona była ta naprawa. No takie są realia nagrywek bez dubli. W sobotę macie pełne filmy, chociaż poprzednią nie był pełny, ale tam był zamysł inny trochę, bo ciągle mnie pytacie, jak dbać o ekspresy po gwarancji, co można sobie rozkręcić, więc ten film właśnie ostatnią sobotę po to powstał. No ale będziemy się rozkręcać, będziemy działać po kolei. Dobra, to siedzi. Cable management oczywiście też do przeprowadzenia, ale to później, słuchajcie. Tam wpiąłem, zawleczkę wpiąłem. No wypadałoby podpiąć czujnik temperatury. Bez tego ani rusz. Bo nie będzie działać. Tu macie taką, pokażę wam na środek. Tu macie taką prowadniczkę. On musi iść tak. Ta prowadniczka jest po to, żeby on się tu dobrze trzymał. Zaraz wam to jeszcze pokażę, jak go wkręcę. O ile mi się to uda, słuchajcie. Ale raczej powinno. To jest chyba ten torcik. Tak, idzie. Jeszcze tu. O to chodzi, żeby to ramię tego czujnika było tu w tej prowadnicy. No na razie niech sobie tak idzie. Nie będziemy tej obudowy zamykać. I co pozostało? I pozostało jeszcze go uziemić. Tu macie nawet znaczki, widzicie? Uziemienie. Raczej ciężko pomylić. Więc kręcamy ostatnią rzecz. No i jeszcze trzeba go podpiąć, bo jak tego nie zrobimy, to będzie nam bardzo, bardzo przykro. To będzie szło tak, więc może być jakoś tak. Wkręcamy. Tu idzie ciężko, ale to jest aluminium. Dokręcimy. Musi stykać dobrze. Siedzi. Czyli teoretycznie grzałkę mamy podpiętą. Jeszcze tutaj końcóweczka. Najłatwiej jest to wkładać w ten sposób, że na grzałkę. Schowaj ty mi się tu gdzieś na razie. I wkładamy. Nie zwracajcie uwagi na te uszczelki. Tak jak mówiłem, one są do wymiany. Zawleczka. Nic nie zginęło. Siedzi. To jest wężyk z poprzedniej walki. Mój. To nie jest oryginalny wężyk z tego ekspresu. To jest mój testowy, słuchajcie. No i tak jak mówiłem, poczekajcie, bo dzwoni klient. Zaraz wracam. Jestem. Kolejne ułamane gniazdo, znaczy kolejny ułamany ten plastik mikroswitcha czujnika włożenia zbiornika w DeLonghi. Słabo to jest rozwiązane, ale widzieliście na którymś filmie ostatnio, że DeLonghi to poprawiło. Także wiecie, to też miałem taką dyskusję tu z którymś klientem, że
No dobra, zrobili coś źle i tyle lat poprawiają. Słuchajcie, że zmiana drobnej rzeczy w fabryce, ja to trochę o tym wiem, no i nie tylko jeśli chodzi o ekspresy. Zmiana jakiejś drobnej rzeczy w fabryce to nie jest takie, bo to trzeba. Proces decyzyjny w korporacjach, jak ktoś pracuje w korporacji, to doskonale wie, ja kiedyś pracowałem dawno temu. Plus, no to jest cały proces, który trwa, plus ile jest już wyprodukowanych sprzętów, jak wy zauważacie, że coś jest nie tak. Długa historia. Dobra, moi mili. Złóżmy to. 15 minut nagrania. Czy tu w środku jest uszczelek? Jest. To jak to teraz szło? To nam idzie tu. Tu mamy wszystko popodpinane, czyli to szło w ten sposób. No widać, prawda? W sumie mogę was przybliżyć jeszcze bardziej, bo my pracujemy tylko tutaj wewnątrz ekspresu, więc pyk tu. A żadna zawleczka nie zginęła, wszystkie zawleczki mam. Cud, słuchajcie, cud. Pyk tu. Pyk to. Czy to wchodzi z boku? Nie, to wchodzi od góry, więc potrzebuję pensetki. Jest, nawet nie zginęła. Potrzebuję pensetki. I trzeba to tu włożyć. To nie jest wygodne, bo ten elektrozawór się powinien odkręcić, ale może się uda. Mówiłem przed urlopem, że muszę sobie nową pensetkę kupić. Nadal jest to aktualne. Ale muszę podjechać do jakiegoś marketu, bo i bitów mi trochę poginęło. No proszę cię, dobra, wiecie co, zróbmy to tak, jak powinno to być zrobione. Bo to jest żenująca sytuacja. Wypnijmy ten elektrozawór. Jak przyceluję we wkręta. Było coś robione, bo tu są na przykład dwa nie takie same wkręty na elektrozaworze. Wypnijmy ten elektrozawór, włóżmy tą zawleczkę, będzie szybciej niż będziecie teraz patrzeć, jak ja walczę pensetką z tą zawleczką. O, patrzcie. Nawet nie musimy na razie tego składać tak naprawdę. Teraz zgubił zawleczkę, no co za oszołom. Wróciłem ją na miejsce? Nie. Halo, halo, zawleczko. Leży. No i wkładamy ją tu sobie. Nawet można od dołu, słuchajcie, zawleczki nie wypadają. Siedzi. No i to idzie tu. Może jakoś ładnie te przewody. Gdzieś tu do środka na razie. No proszę cię, zachowuj się. I to tu. Czy ten elektrozawór może tak wisieć? Może tak wisieć, tak śrubkę wkręcić. Może tak wisieć, bo wszystko tu jest poosłaniane. On się trochę zatrzęsie, ale nic się tu złego wydarzyć nie powinno. No i co, słuchajcie, to wszystko siedzi. No przepływomierz na poprzednim filmie został wyczyszczony, więc nie będę go teraz czyścił. Wylot u góry. Na razie robimy, słuchajcie, takiego pajączka, bo trzeba to sprawdzić, czy to zadziała, tak? Czy nie wybuchnie, czy nie wywali korków, czy coś się nie wydarzy. No i co? No przepływomierz możemy sobie tutaj schować. Widzicie, tu wszystko jeszcze jest do posprzątania, do poodkurzania. Cappuccinato, wszystko jest, to wszystko idzie nam na bok teraz. Trochę porządku, trochę hałasu. No i mamy to. Mamy to, więc ja, słuchajcie, idę do wodopoju po wodę. Będziemy go odpalać w takiej pozycji. No i odpalamy, zobaczymy jak. Napiszcie teraz w komentarzu. Odpali? Pocieknie gdzieś? Czy poleci normalnie woda? Dajcie znać, a ja idę napełnić zbiornik i najpierw go znaleźć. Jestem. Mam. Szukałem zbiornika, a zbiornik czyściłem, bo jeżeli spojrzycie na film tydzień temu, to ten zbiornik był strasznie brudny, już wygląda dobrze. Więc ja go tu wkładam z tyłu. I jeszcze raz checklista. Tu jeszcze zaparzacz do wyciągnięcia, zaraz wam pokażę, co jest jeszcze do zrobienia. Ale przede wszystkim uruchommy ten ekspres. No bo on się nie odpalał, tak? Czyli teraz to, co zawsze powtarzam jak mantrę, checklista. Bo checklista jest najważniejsza, żeby tu się zaraz coś nie polało, coś nie wybuchło. Przepływomierz mamy wpięty, pompę mamy wpiętą. Wężyk od pompy, tu widzicie, idzie bezpośrednio do końcówki, do wejścia grzałki. Z wyjścia grzałki jedna w kierunku zaworu zwrotnego i dalej, to nie było rozpinane, do zaparzacza, czyli tędy nam płynie woda do zaparzenia kawy. Natomiast, to już mówiłem tydzień temu, jak wciśniecie tutaj guziczek do gorącej wody, odpalany jest ten elektrozawór. Tu woda jest trzymana przez zawór i znajduje łatwiejszą drogę przez elektrozawór tym wężykiem do spieniacza. To co? Cudowna żółta wanienka.
Będziemy go odpalać impulsowo, chociaż te duże grzałki, mimo że są bez wody, one się tak łatwo nie przepalają, jak w DeLonghi te cieniutkie, no bo tutaj jest masa, ta grzałka ma masę. Jeszcze tylko sprawdzę, czy tu na pewno się nic nie wydarzy. No nie, no nie powinno, niech to sobie tak wisi. Dobra, słuchajcie, przygotujcie się na Explosion Club. Zobaczymy, co się stanie. Pinamy do prądu. Zawsze ten dreszczyk emocji. Jeszcze nie sprawdziłem połączeń grzałki. Tu idzie nam czarny, tu idzie nam niebieski. Wszystko jest podłączone, odpalane. Jak ma wybuchnąć, to i tak wybuchnie. Uwaga. Nic się nie stało. Odpalił się, tylko tak cicho. Ręka na pulsie. Nie wiem, co się dzieje. Więc wyłączę na wszelki wypadek. Wiecie co? To nie jest dobry pomysł, żebyśmy my nie widzieli, co się dzieje na ekranie. Ja to zaraz przekręcę, ale na razie mam taki cichy start, ustawiony zaparzacz. No to jeszcze raz. Teraz będziemy widzieć, co się dzieje. Wyostrzymy. I ręka na pulsie. Ja bym teraz jeszcze wyłączył, sprawdził, czy grzałka grzeje. No jest ciepła. Ona była bardzo zimna, ta grzałka, więc może to chwilę potrwać. No i go. Może tak trochę z kosikiem. Coś tam widać. Ja się zasłonię, wiecie, zawsze jest ryzyko. Muszę te okulary znaleźć. Mam gdzieś okulary ochronne. Tylko pytanie, gdzie? Hello, your machine is heating. Jeszcze się nie dymi. Coś długo. Dajmy jej pauzę. Już zaczyna parzyć. Dobra. Po prostu potrzebuje trochę czasu. Ona przyjechała kurierem, była zimna. No już nie zamarznięta, ale na dworzu nadal zimno. Czujnik się nie odłączył. Wszystko jest dobrze podłączone. On jest dobrze dokręcony? Dobrze jest dokręcony. No zobaczymy. Ale trochę to trwa. Trochę długo moim zdaniem. No ale w nim nie ma wody, tak? Więc to się nierównomiernie nagrzewa. Zobaczmy. Tak z ciekawości. Lepiej tak tutaj impulsowo to odpalać, niż żeby się coś zjarało. To są zawsze takie, wiecie. Ja to się boję trochę takich rzeczy. Prąd wyłączony. Zobaczmy tu przy czujniku, ile ona ma stopni. Czekajcie, już się nagrzewa termometr. 51. Tak pod stówkę musi podskoczyć. 59, zaraz wam pokażę. Poczekajcie, bo tu jednak styk nie jest dobry. A nie chcę też trzymać tak termometru, bo on by sobie tu tak wisiał, tylko ekspres zacznie się trząść, on gdzieś spadnie. I co się stanie? Ma 63 stopnie, zobaczcie. Ale co się może stać, to widać po tym termometrze. Zobaczcie, już mi parę razy spadł i narobił mi kurna szkód i finansowych też. O, aż się zespawał trochę tu. Jeszcze gdzieś jest drugi ślad. Także ja już mam uraz do trzymania tych termometrów włożonych w takie otwory technologiczne. Bo się może różnie zdarzyć. 65 stopni, dobra. 65 stopni. Nie, moim zdaniem wolno tak grzałka grzeje, ale może jest tak zimna, jest bez wody, że trzeba jej dać chwilę. A czy ja teraz jestem w stanie coś wcisnąć? No nie jestem. O! Fill water, czyli się nagrzała. Nie widzi zbiornika. A dlaczego? Czuję już ciepło z tej grzałki. Ale jeszcze się grzeje. No długo to trwa. Ok.
No i teraz może być buch pary. Spróbuję go przekręcić. Chodzi o to, żeby wam pokazać i żebyśmy w ogóle widzieli, czy nic się tu nie leje. Na razie nie widzę. Zbiornik trzymam. Przybliżmy. Wiecie, jak sobie bez kamery to robię, bez nagrywania, jest nieco prościej. No dobra, tu się ma lać woda. Ale niekoniecznie na biurko. Ekspres się napełnił. Puśćmy jeszcze raz tą wodę, żeby on się dobrze napełnił. No ale widzicie, od razu ożył. Nic się nie leje. Nic nie kapie. Działa. No dobra, to narympał. Czy jak to się tam mówi? Bo tutaj wszędzie jest sucho. No, taka była diagnoza, słuchajcie. Grzałka zakitowana. W tej chwili jest napełniona. I teraz możemy sprawdzać. I to też często o tym mówię, że wiecie, ja nie byłem w stanie sprawdzić młynka. Bo dopóki nie uruchomicie ekspresu, tak naprawdę no tutaj wszystko dobrze wygląda, nic nie cieknie. Mamy wreszcie udrożniony ekspres, który się odpowietrzył, jest gotowy do pracy i dopiero teraz tak naprawdę jesteśmy w stanie sprawdzić, czy młynek działa, bo teraz się nagle okaże, że młynek nie działa i rosną koszty. No i to jest takie ryzyko, już słuchajcie, no tej branży i tyle. Dobra, palimy kawusie. Tu nic więcej nie było robione tak naprawdę. Dotykowy panel. Niech będzie Strong Coffee. Go! Strong Coffee. Trzeba przytrzymywać trochę. Na szczęście młynek działa. Mieli nawet nieźle. Będzie żył ten ekspres. Zakitowana wylewka, widzicie? Dobra, 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 dobra. Stop! Bo... Dobra, ale działa. Mamy sprawdzone, ekspres do uratowania, tylko jeszcze dużo pieszczot go, słuchajcie, czeka. Już wam pokażę, co się stało. Stać się nic nie stało, ale... Cały problem polega na tym, wypięty z prądu, że wylewka jest tak zapchana. Jura ma ten system taki ciekawy. Śmieszny, nieśmieszny, ciężko powiedzieć, mówię o tym. Wężyk po prostu, którym płynie kawa, luźno sobie wchodzi tutaj. Jak zapchane są otwory wylewki, trzeba będzie ją rozebrać. No to jak zapchane są otwory wylewki, to tu się zaczyna przelewać i tak się też stało, słuchajcie. Bo tu widać, nie? Ona się przelała czuba to tu i zaczęła się lać tu. Co pozostało? Ano pozostało mi do roboty to, co już wielokrotnie widzieliście. Wykręcam zaparzacz, wyciągam to wszystko, myję, wyciągam wylewkę, rozbieram od środka, myję, to też już było. Młynek do wyczyszczenia, do wyregulowania, ale zobaczmy, jak wyglądają. O matko, dęba stoi ta wylewka. Wszystko do wyczyszczenia. No wiekowy ekspres 15 lat, ale jeszcze będzie naprawdę dobrze działał. I zobaczcie, 15 lat, oryginalny młynek, kawałek kejka. Dobrze to wygląda. Podregulujemy ten młynek, on jeszcze nawet jest w całkiem niezłym stanie. No i co? I klient będzie zadowolony. I słuchajcie, powiedzcie mi, czy w dzisiejszych czasach ekspresy, napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie, czy w dzisiejszych czasach ekspresy są w stanie działać 15 lat, nawet z jakimiś tam drobnymi konserwacjami? Nie sądzę. Dobra, słuchajcie, dokończenie naprawy z zeszłego tygodnia. Tutaj już tak naprawdę tylko kwestie czyszczenia, uszczelek i tak dalej. Na szybko przypominam o 3 kawkach. 90% arabika, 10% robusta. 85% arabika, 15% robusta. 60% arabika, 40% robusta. Zestaw. Napiszcie maila, macie w opisie filmu, biuro@coffeedoctor.pl. Napiszcie maila, napiszę wam, jak można ją zamówić. Tylko na zamówienie, ponieważ ta kawa ma być, słuchajcie, świeżutka, bo wtedy jest najlepsza, najsmaczniejsza, a ja akurat, jeśli chodzi o smak kawy, to mam tyle, moi mili. Zapraszam do grupy na Facebooku, link macie w opisie filmu. Dajcie łapkę w górę, dajcie lajka, dajcie subskrypcję. Rozkręcamy się, działamy dalej. Piszcie w komentarzach, bo zapominam ciągle o tym. Piszcie w komentarzach, co chcecie zobaczyć. Tylko pamiętajcie, że u mnie życie serwisowe
daje mi sprzęty do pokazania. Jakiego typu filmy chcecie zobaczyć? Może chcecie zobaczyć, bo już jest seria o konserwacji, w sobotę było DeLonghi, była podczas mojego urlopu Niwona, będzie niedługo jakiś Siemens. Także miłej środy Państwu życzę. Jeszcze raz przypominam, zasubskrybuj kanał, będzie mi niezmiernie miło. I tyle. Jesteśmy w kontakcie. Mówił do Was Bartek, kanał Coffee Doctor. Trzymajcie się. Cześć.